Cześć, witam Was w kolejnej części wideo poradnika. Tym razem zajmiemy się więźbą dachową, jej pierwszymi elementami. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od wstawienia murłat. Jak do tego przejść? Mianowicie zaczynamy. Poziom pierwszy i nasze murłaty będą wstawione tutaj w tych miejscach. BM, przypominam skrót do belek. Jak widzimy, nie ma tu nic związanego z drewnem, więc musimy wczytać takową rodzinę. Przechodzimy przez naszą ścieżkę RVT, Biblioteki Polska, rama konstrukcyjna. Wybieramy belka drewniana. Klikamy otwórz. Wybieramy profil 140 na 140 mm. Klikamy OK. Zanim zaczniemy ją wstawiać, kliknijmy edytuj typ. Powielimy ten typ i nazwiemy go murłata 14 na 14 cm. Damy OK, zmienimy do pełnych wymiarów nasze tutaj szerokości i wysokości. Jeszcze raz OK i umieśćmy ją gdzieś tutaj w naszej przestrzeni. Jak widzimy, nasza belka jest widoczna w takim podrysie. Przejdźmy na widok 3D. Mamy naszą murłatę. W tym momencie chciałbym wykorzystać narzędzie AL i wyrównać naszą belkę do tej płaszczyzny. Nie mogę tego zrobić, ponieważ ta belka jest tak jakby na stale przypisana w tym momencie do naszej płaszczyzny roboczej poziom pierwszy i nie może być odsunięta. Ale w momencie, kiedy ja zmienię, tak jakby ją wyrwę z tej płaszczyzny, narzędzie AL zacznie działać. OK, wróćmy teraz na poziom pierwszy. Nasza belka przestała być widoczna, ale pamiętamy, że wynika to pewnie z tego, że zakończył nam się zakres widoku. Podnieśmy linię cięcia na przykład na 160 cm. Nasza belka się nam pojawiła. Wyrównajmy ją do naszej osi. Kolejną rzeczą będzie stworzenie sobie linii odniesienia, które powiedzą nam, że nasza murłata będzie wystawać o 80 cm od lica naszego budynku. 80. I tutaj w ten sposób. Następnie wykorzystamy narzędzie przytnij wydłuż. Zaznaczymy linię, naszą belkę. Zaznaczymy linię, naszą belkę. Jak widzimy, tutaj pewnie będziemy potrzebować podpory, ale o tym w kolejnych częściach i dalszej części tego wideo poradnika. Mamy naszą pierwszą murłatę, skopiujmy ją więc na kolejną oś. OK, mamy wstawione dwie murłaty. OK, kolejnym elementem, jaki wstawimy, będzie krokiew. Moglibyśmy go dodawać również za pomocą narzędzia belka, ustawiać go pod odpowiednim kątem, ale my chcielibyśmy podnieść szczegółowość naszego projektu, w związku z czym pokażę to w inny sposób. Jak to zrobić? Zacznijmy od wstawienia przekroju. Po wstawieniu przekroju będziemy potrzebować płaszczyznę roboczą, która pomoże nam w odpowiednim miejscu wstawić krokiew. Skrót RP. Nasza płaszczyzna robocza może nosić jakąś nazwę. Nazwijmy ją więźba, pomoc, krokiew. OK. Kolejnym krokiem będzie ustawienie odległości tej płaszczyzny roboczej. Nasza pierwsza krokiew musi być oddalona od elementów konstrukcyjnych w tym miejscu o minimum 3 cm. Jej lico. Od lica elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo wiemy, że nasza płaszczyzna robocza będzie również osią naszej krokwi. Nasza krokiew będzie miała wymiary po szerokości 10, wysoka na 16 cm, w związku z czym 5 plus 3 da nam 8 cm. Muszę pamiętać jeszcze o tym, że ten wymiar w tym momencie jest złapany do tego miejsca. Wypadałoby z tabem go przesunąć i dopiero teraz 8 i teraz jest to wszystko poprawne. OK. Wstawiliśmy naszą płaszczyznę roboczą, przejdźmy więc do naszego przekroju. Zmieńmy w nim poziom szczegółowości i ustawmy spójne kolory. Podnieśmy go troszkę do góry, przesuńmy nasze osie. Ukryjmy ten przekrój. Będzie nam on chwilowo przeszkadzał. OK, widać na naszym przekroju wstawione murłaty.
A więc stwórzmy teraz naszą krokiew. Jak to zrobić? Poprzez architektura, komponent, model lokalny, rama konstrukcyjna. Nasz model lokalny w późniejszym etapie zamienimy na rodzinę i będzie to element stawialny wielokrotnie, ale o tym za chwilkę. Krokiew 10 na 16 cm, dopiszę lewa. OK. Kolejnym krokiem będzie ustawienie wyciągania i odpowiedniej płaszczyzny roboczej. Wyciąganie, nazwa, nasza więźba pomoc krokiew. OK. Czyli tworzymy wyciąganie. Ustawiliśmy odpowiednią płaszczyznę, więc będziemy teraz szkicować. Zacznijmy od ustawienia pod odpowiednim kątem naszej krokwi. Wiemy, że nasz nachylony dach będzie pod kątem 35 stopni. OK. Krokiew jest wysoka na 16 cm. OK. Kolejnym krokiem będzie znalezienie punktu jej wierzchołka i ustawienie zakończenia. Jak to możemy zrobić? Zmierzmy sobie naszą odległość pomiędzy osiami, to jest 1100, więc wiemy, że 550 to jest połowa. Jeszcze mój błąd, zrobiliśmy to z odsunięciem 16 cm, więc musimy na to uważać. Jeszcze raz. Czyli rysujemy linię, ustawiamy tutaj odsunięcie na 0. 550 to jest połowa, w związku z czym wiemy, że tu jest nasza oś. Wyrównajmy nasze linie, naszkicujmy naszą krokiew, tak na razie na roboczo. Zaraz ją sobie jeszcze gdzieś tu od lica budynku w odległości 60 cm będziemy chcieli zakończyć. Za pomocą oczywiście narzędzia trim, czyli TR, łapię sobie te linie i je docinam odpowiednio. Dobrze, czyli mam na pewno moją krokiew, która jest nachylona pod odpowiednim kątem. Wiemy, że nasza krokiew musi mieć wycięcie tutaj przy murłacie, więc przesuniemy sobie ją w dół o 3 cm. I naszkicujemy jeszcze to wycięcie od razu też. Narzędziem SL podzielę ten odcinek. Ustawię odpowiedni materiał. Niech to będzie drewno i brzoza. OK. Ustawię w kolejnej kolejności odpowiednie wyciąganie, czyli koniec wyciągania 0, początek niech będzie na -5 w stosunku do mojej płaszczyzny odniesienia. I zobaczmy, czy to będzie na pewno od razu odpowiedni kształt. Widzimy, że tutaj będziemy musieli w kalenicy połączyć nasze krokwie. Skoro zajęliśmy się w odpowiedni sposób tym połączeniem, to jeszcze popracujmy od razu nad tym. Jak to możemy sobie ocenić? Odbiję lustrzanie względem wskazania osi tą krokiew, którą zaplanowałem. Dostałem komunikat, że elementy się nakładają. No nie jest to nic nadzwyczajnego. W tym miejscu miałem co najmniej zduplikowane elementy. Wydłużę moją krokiew w ten sposób. Usunę pozostałe linie. I w tym momencie dopiero będę miał tak jakby pierwszy element, który chciałbym właśnie, żeby tak był wycięty, tak był stworzony. Wciskam przycisk zakończ. Zanim wyjdę i zakończę model, muszę utworzyć jeszcze kolejną część tej krokwi, którą później scalę. Więc jeszcze raz wybiorę utwórz, wyciąganie, nazwa płaszczyzny, względem której będę wyciągał ponownie więźba da krokiew pomoc. Tym razem zmienię koniec i początek wyciągania. Początek wyciągania będzie w 5. OK. I teraz posłużymy się naszą już stworzoną wcześniej częścią krokwi. Brakuje nam tu widoku,
ale wiemy, że wskazaliśmy linię, więc na pewno w tym miejscu się to kończy. Za chwilkę sobie poszerzymy zakres tego przekroju. OK. Tylko teraz tutaj wiemy, że powinniśmy mieć jakieś wcięcie, wycięcie, żeby to można było jakoś połączyć. Skopiuję ponownie. Odbiję względem narysowanej osi. Hop. Tym razem ta część krokwi będzie się kończyć w ten sposób. To jest do usunięcia. To również. Daję zakończ tryb edycji. Zobaczmy w 3D, jak to wygląda. Jak widzicie, nasza więźba zaczyna już nabierać kształtów. Mamy murłatę, odpowiednio wyciętą krokiew i już przygotowane też połączenie krokwi w kalenicy ze sobą. Dobrze. Mówiłem, że muszę to ze sobą dołączyć. Stworzyłem dwie takie geometrie, więc je teraz ze sobą dołączę i nasza krokiew stała się jedną belką. OK. W tym momencie musimy z tego naszego modelu lokalnego stworzyć rodzinę, którą będziemy mogli wielokrotnie wstawiać, bo kopiując model lokalny w obrębie naszego projektu będziemy tworzyć jego kopię z dodatkową tam literką i nazwą, cyferką na końcu, więc to jest takie trochę utrudnienie później, więc dlatego postąpimy teraz w następujący sposób. Zaznaczymy nasz model lokalny, stworzymy z niego grupę. Nazwę ją krokiew 10 na 16 cm lewa. OK. Teraz zanim zakończę model, będąc cały czas w obrębie tego modelu, wybiorę plik, zapisz jako biblioteka grupa. Zobaczmy, że nasza grupa będzie się zapisywać w tym momencie jako rodzina rewitowa, co jest bardzo ważne. Przejdę do kategorii ramy konstrukcyjne, zapiszę ją sobie tutaj w ramach konstrukcyjnych, nazwę ją krokiew 10 na 16 cm lewa. Zapisz. W tym momencie zakończę ten model. I coś, co mi się tutaj od razu pewnie będzie za chwilę rzucać w oczy i nie podobać, to to, że belkę drewnianą mogę zbroić. Z czego to wynika? Zobaczcie. Edytuj lokalnie, nie ustawiałem w zachowaniu modelu, dałem kategorię inny, zmienię ją na drewno, tam zastosuj, zakończ model. W tym momencie już nie mogę zbroić mojego drewna. OK, co dalej? Stworzyliśmy przed chwilą rodzinę opartą o tą belkę, więc ten model lokalny mogę usunąć. Poprzez narzędzie wstaw, czytaj rodzinę, czytam moją wcześniej stworzoną krokiew. Otwórz. Będąc na poziomie pierwszym, wybiorę skrót BM i wstawię moją krokiew gdzieś w tym miejscu. Żaden z elementów nie jest widoczny. Zobaczmy, gdzie ona się wstawiła. Wstawiła się nam troszkę wyżej. Przejdźmy do naszego przekroju. Ja go poszerzę. W tym momencie przesunę moją belkę względem tego miejsca na naszą murłatę. Więc wiem już, że mam wstawioną moją krokiew po części lewej. Jest to w tym momencie już rama konstrukcyjna, rodzina. Oczywiście moglibyśmy ją stworzyć bardziej parametryczną, ale to nie, że tak powiem, ten odcinek, czyli żebyśmy mogli dowolnie zmieniać później jeszcze dodatkowo w niej tutaj kąt i tak dalej. Na razie to jest wszystko, w cudzysłowie oczywiście, na sztywno. Analogicznie tworzymy część prawą. Ja miałem taką krokiew już stworzoną, więc zaraz zobaczycie u mnie efekt po wstawieniu obydwu elementów. Zobaczcie na mój wiązar. W widoku 3D po wstawieniu muszę jeszcze oczywiście pilnować też odpowiednich płaszczyzn, tak żeby to wszystko sobie wyrównać. Mogę to zrobić z poziomu pierwszego i poszczególne osie tutaj wyrównać do mojej płaszczyzny roboczej, która pomagała mi w odpowiednim miejscu to wszystko powstawiać.
widoku 3D widzimy z wycięciami połączenie też krokwi kalenicy. Mamy połączenie z murłatą. Oczywiście ta murłata w tym momencie, pewnie patrząc na ten nasz wieniec, możemy sobie zacząć zdawać sprawę, że pewnie przydadzą nam się tutaj trzpienie betonowe, tak żeby ten wieniec jeszcze połączyć z wieńcem, który mamy poniżej. I w ten sposób stworzyliśmy nasze pierwsze elementy, jakim jest murłata i krokiew. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę i możecie nam zasubskrybować nasz kanał. Dzięki.